Witajcie rodacy. SpeedyBee Master 5V2 to gotowy dron FPV z wieloma ciekawymi rozwiązaniami. To bez wątpienia dobra konstrukcja, ale jak lata? Oto recenzja. Front opakowania minimalistyczny, jedynie logo producenta, a z boku kilka podstawowych danych, którą wersję kupiliśmy. Dron na czas transportu jest wzorowo zapakowany, mocne ścianki i miękka gąbka w środku skutecznie chroni zawartość. Z dodatków znajdziemy dwie mocne opaski rzepowe, markowe śmigła to Gemfany 51466, są zapasowe śrubki, jeżeli pogubimy te już wkręcone, ekstra plastikowe osłony na przewody silników wraz z taśmami, mamy dorzucone wydruki z TPU pod przedni bumper, no i na dodatkową kamerę na górę, jak na przykład GoPro. Jeżeli to Wasz pierwszy dron, to bez wątpienia przyda się przejrzysta instrukcja obsługi, ale też po wgraniu apki producenta ta też dobrze Was poprowadzi przez proces bindowania. Tak wygląda dron od razu po wyjęciu i wow, jest to porządna konstrukcja. Ja mam wersję z systemem DJI i ta waży 420 gramów, a spasowanie wszystkich elementów jest wzorowe. Czuć w ręku dobrą jakość wszystkich komponentów, a przede wszystkim ramy. Ta jest dodatkowo na przodzie wzmocniona aluminium 70-75T, by te przednie i najgorsze uderzenia przetrwać. Jeżeli chodzi o karbon, ten jest gładziutki i mocny. Połamanie tej ramy będzie naprawdę wyczynem albo dużym niefartem. Producent niemal wszędzie poumieszczał druki TPU. Z tyłu pod GPS-a, antenki, nadajnik i VTX-a, a na każdym ramieniu jeszcze dodatkowa osłona. Jakość druków świetna, sam bym ich lepiej nie wydrukował w domu. Nowi piloci docenią także małą rzecz, a mianowicie na silnikach mamy kartkę z oznaczeniem, w którą stronę silnik ma się kręcić, by poprawnie zamontować śmigła. Pod spodem mamy też kilka ciekawych rozwiązań. Po pierwsze pełnoprawny i głośny buzzer, a na środku pod ESC taka mocna silikonowa przezroczysta wstawka. Wszystko po to, by wyeksponować LEDy RGB, które sobie możemy w Betaflightie dowolnie zaprogramować. Te świecą naprawdę jasno, więc będziemy widzialni. Na samym tyle SpeedyBee umieścił swój unikalny system chłodzenia dla VTX-a. Ten naprawdę pomaga rozproszyć generowane ciepło. Takie rozwiązanie szanuję. Więcej LEDów mamy po środku, w tej osłonie staka. Domyślnie wszystkie świecą na niebiesko i zobaczcie jeszcze, że po lewej stronie mamy dwie śrubki. Te są niezbędne do odkręcenia, jeżeli będziemy chcieli się dostać do portu USB w FC. Jest to na szczęście nieobowiązkowe, bo możemy łączyć się bezprzewodowo przez apkę na telefonie i tam też jest Betaflight. Moja wersja przyszła z LRS-em, ale możecie zamówić bez odbiornika albo z Crossfire'em. Dostępna jest też wersja analogowa, a ja jak widzicie mam cyfrową z DJI 3R na pokładzie. To zwiększa nam wagę o 10 gramów, ale znacząco polepsza obraz, jak i przy okazji cenę całego zestawu. DJI znany jest i lubiany, bo sam w sobie nagrywa w 4K i 120 klatkach na sekundę i obraz jest naprawdę bardzo porównywalny do GoPro 11, a i stabilizacja jest na dobrym poziomie. Obawiałem się o silniki, bo Emax szczególnie 6 lat temu robił mocno budżetowe motory. Na szczęście te nowe Eco 2 o rozmiarze 2306 naprawdę dają radę. Płynne, nie szarpią i słychać w powietrzu dobrą ich pracę. Patrząc od góry, wychodzi przewód zasilający XT60, jest naklejona przeciwpoślizgowa mata dla baterii, no i mały branding na tyle. Po zdjęciu top plate'a widzimy stack producenta ESC z obsługą Bial Heli 32 do 50 A na jeden silnik, FC z procesorem F7 i żyroskopem BMI 270, a dla fanów Blackboxa 500 MB pamięci w środku. Zobaczcie jeszcze, jak idealnie producent położył przewody. Sporo ich jest jeszcze w dodatkowym peszlu ochronnym, a jakość lutów jest idealna. Tu 10 na 10 jak nic się należy. Jak zatem Master 5V2 lata? Tu muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie. Jest responsywny, szybko reaguje na nasze ruchy drążkami, ale to akurat jest już kwestia całkiem dobrych ustawień w Betaflightie. Jak już tu jesteśmy, to i tuna trzeba pochwalić. Wibracje są naprawdę małe, a po flipach i rollach kład nie odbija i nie ma oscylacji. SpeedyBee zaleca baterię LiPo 6S i na 1300 mAh sztuce można latać około 7-8 minut bez jakiegoś większego ciśnięcia. Reasumując,
Cena za wersję DJI to trochę ponad 2400 zł, a wersja analogowa 1300. Tak czy siak jest to bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Rama wytrzymała, LEDy każdy lubi, a luty jak i ułożenie przewodów tip-top. No ale najważniejsze jest to, że Master 5 V2 lata jak po sznurku. Spokojnie można go wykorzystać do long range'a, a jak chcemy poszaleć, to i bando obrobimy. Zdecydowanie top 3 gotowych konstrukcji na rynku na rok 2023. Szukając gotowca, tym dronem się nie zawiedziecie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!